Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj tak nieplanowanie, ale jestem zmuszony. Moje poczucie dziennikarskie, nie żartuję oczywiście, ale mam jakieś poczucie lewaka i chciałbym tutaj, że tak powiem, wyjaśnić, pokazać Wam ciąg dalszy Wateusza w Nowym Jorku. W ten wczorajszy mój filmik, jak na mój kanał, na moje warunki, zdobył bardzo dużą oglądalność, za co wszystkim bardzo dziękuję. Tak samo wszystkim komentującym, nawet tym hejterom, czy tym, którym się ten materiał nie podobał, którzy go krytykowali. Tak czy inaczej, wszystkim bardzo dziękuję i naprawdę jestem miło zaskoczony aż takim zasięgiem, taką oglądalnością tego materiału. Mówię, wiem, że to w porównaniu z innymi kanałami to jest maleństwo, ale jak na mój kanał, moje warunki, uważam to za duży sukces. I dlaczego chcę to dzisiaj kontynuować? Powiem Wam, że w pewnym sensie Wateusz mnie do tego zobligował. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Dzisiaj nie będzie tak długo. Dzisiaj postaram się to tak streścić w miarę jak najszybciej. Także, moi drodzy, zaparzcie sobie herbatkę, kawkę czy co tam i lecimy z tematem. Moi drodzy, po tym całym spektaklu Morawieckiego z Wikipedią, oczywiście Wateusz, niczym mały chłopiec w podstawówce, zaczął brnąć dalej i zaczął udowadniać, że on wcale nie pokazywał swoich wpisów w Wikipedii i udowadniał, że był na imprezie u Trumpa, a to, co się tam, tą scenkę, którą wczoraj widzieliście z żołnierzami Gwardii Narodowej, to po prostu pytał o drogę, bo się śpieszył na wywiad. Także rozumiecie mnie, dlaczego jestem zobligowany to wytłumaczyć, bo to nie jest tak, że ja tylko Wateusza będę po nim jechał. Nie, skoro Wateusz się sam zgłosił, że tak powiem, w przenośni do tablicy, to trzeba człowieka usprawiedliwiać, skoro on się usprawiedliwia, więc go też będę usprawiedliwiał, mimo że jestem takim strasznym lewakiem, antypolakiem i co tam jeszcze, to już każdy z Was wie. I tak jak Wam wspomniałem, nasz Wateusz pochwalił się selfie z prezydentem USA. Choć na zdjęciu lepiej widać glacę jakiegoś faceta niż samego Trumpa, ale to jeszcze nie byłoby aż tak żenujące. Sam nasz wspaniały premier tysiąclecia Wateusz Morawiecki, wyobraźcie sobie, nagrał filmik, na którym wyjaśnia okoliczności tego powstania, tego szeroko komentowanego nagrania. I tutaj pozwólcie, że zacytuję, ale Wam też oczywiście ten filmik puszczę, żeby nie było, że dyskryminuję, że tylko wycinam, pomawiam naszego wspaniałego, byłego na szczęście premiera Wateusza. Nasz Wateusz powiedział tak. Jaka jest prawda? Waszyngton od 2 dni jest całkowicie zablokowany. Wiadomo z jakiego powodu. W związku z tym na wywiad, na który wcześniej byłem umówiony, postanowiłem dotrzeć piechotą. Sam podszedłem do strażników bądź żołnierzy zapytać o drogę. Kto pyta, nie błądzi, prawda? Zapytali, gdzie idę, powiedziałem, że na wywiad, spytali, kim jestem. Powiedziałem, że posłem na Sejm RP, byłym premierem, szefem EKR,
wytłumaczył zdezorientowanym żołnierzom Gwardii Narodowej nasz sam Wateusz. No oczywiście Wateusz był tak przekonujący, że żołnierze mu bez niczego uwierzyli. Jak jeszcze zobaczyli wpis w Wikipedii, moi kochani, nie ma armii na świecie, która by Wateusza powstrzymała, czy nie wskazała mu właściwej drogi. To przygotowałam cały garnek chłodnika litewskiego. Proszę sobie wyobrazić, że kolejka stała. Będziecie zadowoleni. No, ale jak kontynuował nasz Wateuszek, powiedział, pokazali mi drogę, było całkiem naokoło. Dotarłem wreszcie na ten wywiad, opisywał zajście, tą całą sytuację nasz wspaniały Wateusz. Stwierdził też, że to cała prawda, reszta to manipulacja. No jakżeby inaczej. No zresztą powiedzcie, moi drodzy, tak na dobrą sprawę, niech pierwszy rzuci kamień, kto uważa, że ten wspaniały człowiek może kogokolwiek w jakikolwiek sposób w najmniejszym stopniu okłamać. Popatrzcie w jego oczy i powiedzcie, czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Także moi drodzy, nie będę tak jak Telewizja Republika, nie będę manipulował faktami. Pokażę wam tylko prawdziwe fakty. Przepraszam, to nie to zdjęcie. Nie, żartuję. Tak naprawdę we wtorek, czyli dzisiaj, wtorkowy poranek właściwie, teraz jak to nagrywam, jest już wieczór. Nasz Wateusz wrzucił do sieci kilka zdjęć z imprezy, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, w szczególności tych lewackich antypolaków, którzy mają czelność wątpić w prawdomówność i to, że był na tej gali Trumpa. Co prawda był, ale za filarem i go nie było widać, ale podobno był. Pokazał zdjęcia. Jak powiedział, wiatr wolności wieje coraz szybciej w stronę Polski. Na Twitterze tak napisał, także no, wiatr wolności, co prawda, jego ze stołka premiera już zwiał 15 października, ale to inna bajka. Także Morawiecki wrzucił focie z Trumpem, choć raczej to takie selfie rozpaczy. Nie wiem, być może się mylę, być może nie, ale dla mnie se zrobił na tle telebimu zdjęcie, żeby pokazać, że był. Zresztą jak on mógł być na inauguracji Trumpa, skoro się śpieszył na wywiad, gdzie go pokierowali całkiem naokoło. To nie wiem, czy Trump na niego czekał, czy wywiad odwołał, no troszeczkę to mi się nie klei, no ale nie wnikam, być może nasz Wateuszek był i na inauguracji, bo bez niego by się nie rozpoczęła, znaczy telebimu by nie odpalili, albo ewentualnie ten wywiad przeprowadził zdalnie przez telefon, w końcu ma Wikipedię, wie jak to wszystko działa. Szanowni Państwo, pierwsza i najważniejsza informacja o historii, którą słyszycie z Waszyngtonu, to kłamstwo. A jaka jest prawda? Waszyngton od 2 dni jest całkowicie zablokowany. Wiadomo z jakiego powodu. W związku z tym na wywiad, na który wcześniej byłem umówiony, postanowiłem dotrzeć piechotą. I sam podszedłem do strażników bądź żołnierzy zapytać o drogę. Zapytali, gdzie idę. Powiedziałem, że na wywiad. Spytali, kim jestem. Powiedziałem, że posłem nasz Sejm Rzeczypospolitej. Byłem premierem, szefem europejskich konserwatystów reformatorów. Nie miałem żadnej plakietki, w związku z tym poprosili o potwierdzenie tego. Pokazałem. Pokazali mi drogę całkowicie naokoło. Dotarłem wreszcie na ten wywiad. Wywiadu udzieliłem. I to jest cała prawda o tym, co wydarzyło się w Waszyngtonie wczoraj. Reszta to manipulacja. Także razem i tak dalej walczymy o Polskę. Tutaj z Waszyngtonu będzie więcej informacji dzisiaj i jutro. Pozdrawiam.
Tak obiecałem, zmierzam powolutku już ku końcowi, także dotrzymuję dzisiaj słowa. Podsumowując, najpierw pogoniła go Gwardia Narodowa, bo bez zaproszenia jakiegokolwiek dokumentu chciał wejść do Capital One Arena, chyba tak to się wymawia. Potem na tle telebimu robi sobie zdjęcie i chwali się, że bierze udział w uroczystościach. Powiem wam tak, myślałem, że wśród tych pożal się Boże polityków pisowskich to Duda jest etatowym błaznem i cymbałem, ale widać Morawiecki dziarsko depcze mu po piętach. Mucha też jakoś tak krzywo, dziwnie dopasowana. Jak dla mnie osobiście, to Mateusz może sobie robić zdjęcia z Trumpem lub innym liczącym się politykiem jedynie na tle telebimu. I tak się zastanawiam, jak to podsumować. Może tak to niewpuszczenie Morawieckiego na wiec Trumpa to jest tak spektakularne zdefakowanie, żeby nie powiedzieć wysranie się po prostu, PiS-owi do ryja. To jest także aż po prostu niepojęte. Po tym, jak pisowcy skandowali poddaństwo w Sejmie, po tym jak chodzili w czapkach Trumpa, po tym jak domagali się dymisji rządu, bo Trump wygrał wybory. A ty kurwa jesteś konfidentem i już kurwa, wczoraj ludzie powiedzieli tobie. Po tym wszystkim, jak biegali do Trumpa i donosili na Polskę niczym antypolskie kundle. Powiem wam, tyle wypruwania sobie żył dla swojego pana, a ten na koniec nawet nie wie, kim jest ta banda zakompleksionych antypolskich klaunów. Można tutaj chyba śmiało powiedzieć, że to jest taka typowa pisowska dyplomacja w pigułce. I mało tego, powiem wam coś jeszcze. Żeby tego wszystkiego było mało, jakby jeszcze mało Morawiecki się skompromitował, jakby mało skompromitował Polskę, Polaków, to wyobraźcie sobie, że jeszcze dał dokładkę. Żeby podreperować to, czego już nie można podreperować, czyli swoją reputację, Morawiecki robi sobie zdjęcie z prezydentem Argentyny, z prezydentem kraju, który forsuje umowę Unia Europejska Mercosur, która to umowa jest zagrożeniem dla polskich rolników, a podobno pisowcy są tak za rolnikami, ale jak widać, tylko podczas protestów antyrządowych, bo jak widać Morawiecki jest w stanie sfotografować się, uścisnąć rękę z każdą mędą, jaka tylko mu się podwinie pod jego rękę. Nie ma nic gorszego niż donosić na własną ojczyznę za granicę. Także, moi drodzy, kończąc, jeszcze chciałbym przypomnieć o pielgrzymkach właśnie tych pisowców do ciepłego człowieka Łukaszenki, niczym na Jasną Górę. Co uzgadniali z Łukaszenką, z tym ciepłym człowiekiem, tego niestety się raczej nie dowiemy. Tak naprawdę Morawiecki se może robić selfie z kim tylko chce. Każdy, kto używa szarych komórek, doskonale wie, kim on jest i nie, to zdjęcie oczywiście jest przypadkowe, bo to jest stare zdjęcie, chociaż Mateusz
jak wiecie, z butelkami z benzyną biegał i z komuną walczył, jak miał 7 lat. Także tu wszystko jest możliwe, ja tu niczego... Zresztą ten człowiek nie potrafi kłamać, to jest chodząca definicja prawdy. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek kiedyś wątpliwości. Także ja na dzisiaj kończę. Chciałem tylko Wateusza usprawiedliwić, pokazać, jak on się usprawiedliwia, pokazać dowody na jego, niewinność, nazwijmy to. No bo jakby nie patrzeć, zrobił sobie selfie na tle Telewimu. No i jak tu nie uwierzyć człowiekowi, który ma zdjęcie z Trumpem? Ja wam jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za tak duży odzew do tego wczorajszego filmiku. Jestem naprawdę przemiło zaskoczony. Wszystkim bardzo dziękuję. Nawet hejterom. Dzisiaj ten filmik taki spontaniczny zrobiłem, bez przygotowania, więc jeśli jakieś niedociągnięcia są, zawsze są w moich filmikach niedociągnięcia, to jest inna bajka, ale jeśli są jakieś wyjątkowe niedociągnięcia, przepraszam, bo mówię, robiłem go tak bardzo, bardzo spontanicznie, bez kompletnie żadnego właściwie przygotowania. Także na dzisiaj tyle. Postaram się już jakiś konkretny zrobić na dniach. A dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć. To co, to co było polskie państwo? Jakie hańba? No hańba. Ja, proszę pana, jestem antykomunistą. Ale pan jest antykomunistą, bo pan się po 89 zaczął dopiero Ja dorastać, pamiętam więc o czym pan komunizm, ja mówi? pamiętam Jakim komunizm. Pan, jest Pan antykomunistą? broni komunistów, jest pan antykomunistą broni w tych wolnej wszystkich Polsce. funkcjonariuszy, którzy mordowali ludzi i pan mówi, że to była wolna Niech pan Polska. uważa, co Wstyd pan po prostu. mówi. Jak to nie? No Niech pan co? uważa, co pan mówi. Proszę bardzo, pan dokładnie to mówi. Nie, ja Jak mówię, mówi, że była wolna Jezu. Polska. Pan zbudował swoją karierę, przepraszam, że to powiem, zbudował pan swoją karierę polityczną na udawaniu głupszego niż pan jest i niestety pan to udowadnia z jakiegoś Ale jakie powodu.